Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl, gdzie znajdziecie męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. W pamięci miejscowych zapisał się jako prawdziwy kat. Jego ulubionym zajęciem było trafienie w kości w taki sposób, aby pękały od jednego uderzenia. Ponadto uwielbiał szczuć więźniów psem, jak i również osobiście ich przesłuchiwać. Kim był Max Peter, jakie popełnił zbrodnie i jak wyglądały okoliczności wykonania na nim wyroku śmierci? Zapraszamy na kolejny odcinek. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Sadorski. Max Peter urodził się 30 maja 1909 roku w Ochsenfeld w Górnej Bawarii. Nic nie wiemy o jego młodości ani o początkach kariery. Zanim rozpoczął pracę w Busku-Zdroju, pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zapisał się w pamięci mieszkańców jako wyjątkowy psychopata, czym zwrócił uwagę lokalnych struktur Armii Krajowej. Żołnierze ostrowieckiego podziemia postanowili zlikwidować gestapowca. Aby uniknąć represji, chciano go zastrzelić podczas podróży w wagonie przeznaczonym tylko dla Niemców. Dokładnie sprawdzono, kiedy Peter będzie odbywał podróż i przygotowano się do konkretnego terminu. Niestety w momencie przygotowywania akcji okazało się, że Peter zmienił plany i nie ma go w wagonie. Jak zauważył Wojciech Königsberg w swojej książce poświęconej akcjom Armii Krajowej, można odnaleźć źródła, które informują nas o tym, że podczas wspomnianej akcji Peter mógł zostać ranny, co samo w sobie miało tłumaczyć jego przenosiny z Ostrowca do Buska-Zdroju. Kreishauptmannschaft Busko utworzono 10 lutego 1940 roku zarządzeniem Kreishauptmana dr. Wilhelma Schaeffera. Obszar obejmował przedwojenne tereny powiatu stopnickiego oraz część dawnego powiatu pińczowskiego. Stolicą tego okręgu było oczywiście Busko-Zdrój. Od samego początku okupacji w miejscowości roiło się od Niemców, zarówno wojskowych, jak i cywilów, a mówiąc precyzyjnie, kuracjuszy. Z jednej strony Niemcy wprowadzili w mieście terror, którego symbolem były takie instytucje jak Policja Bezpieczeństwa, czyli Sicherheitspolizei, a z drugiej strony korzystali z walorów uzdrowiskowych Buska. Max Peter przybył do Buska-Zdroju na początku 1944 roku. Nie wykluczono, że do pracy w nowym miejscu przygotowywał się już wcześniej. Tak czy inaczej, przybył tutaj i objął funkcję zastępcy Sondergerichtu, czyli sądu specjalnego. Mimo częściowego rozpracowania go przez podziemie, a już na pewno świadomości, że jego życie może być zagrożone, Max Peter nie zrezygnował z kontynuowania swoich sadystycznych praktyk. Już od pierwszych dni Max Peter dał się poznać miejscowej ludności od jak najgorszej strony. Zofia Jopowicz, żona Teodora, żołnierza Armii Krajowej, zapamiętała go w następujący sposób. Szczególnie groźny zbir, sadysta, krwawy kat powiatu buskiego. Sami Niemcy i Volksdeutsche bali się go. Mieli jednak nadzieję, że ten bezwzględny Polakożerca zrobi porządek w tym, jak go nazywali, bandyckim powiecie. Istotnie, już po miesięcznym pobycie Petera w Busku nasilił się gwałtownie terror hitlerowski. Z każdym dniem wzrastała liczba Polaków zamordowanych w Lesie Wałęckim i na Pińczowszczyźnie. Jednym z jego głównych zadań było ściąganie kontyngentów od rolników, co niejednokrotnie prowadziło do bardzo brutalnego postępowania z tymi ostatnimi. Co więcej, Max Peter wydawał wyroki śmierci, a nawet je wykonywał. Jak zapamiętał Wiktor Kieroń, który był klucznikiem aresztu w Busku-Zdroju, Peter bił strasznie, ludzie ginęli pod kijami. Tak zginął Stępień z Szańca, Jasiński nauczyciel i wielu innych. Także kobiety były strasznie bite. Kozakowa zginęła na skutek bicia. Rozebrano ją do naga i bito. Przesłuchania prowadzono m.in. w willi dyrektora Brykowskiego, która swoją nazwę brała od ostatniego przedwojennego właściciela tego domu. Ten malowniczy i niepozorny domek skrywa bardzo tragiczną historię. W pokoju na piętrze w willi znajdował się specjalny fotel, na którym podczas przesłuchań łamano więźniom kości oraz wyrywano zęby i paznokcie. Ich brak wykazały powojenne ekshumacje. Przy torturach używano powrozów, bykowców, kijów, a nawet pieców elektrycznych z płytą, żelazek elektrycznych oraz kleszczy do ściskania rąk i nóg. Willa dyrektora Brykowskiego nie była jedynym miejscem kaźni w okolicy. Poza nią w miasteczku znajdowały się
areszt powiatowy przy ulicy Kościelnej, w willi Wersal przy Alei 3 Maja oraz w budynku szkoły podstawowej przy Alei Mickiewicza. Max Peter zdecydowanie wyróżniał się na tle pozostałych gestapowców, którzy mimo wszystko też zasługiwali na miano psychopatów. Zbrodnicza działalność Petera dotarła w końcu do lokalnego dowództwa Armii Krajowej. W efekcie tego już w marcu 1944 roku dowódca obwodu buskiego major Wacław Ćmakowski, pseudonim Srogi, wydał rozkaz zlikwidowania gestapowca, a wcześniej jego rozpracowania, które to zadanie powierzono 2 grupom. Jedną z nich stanowił zespół pod dowództwem Jana Anyża, pseudonim Czarny, a drugą duet braci Jopowiczów, Teodora, pseudonim Znicz i Zdzisława, pseudonim Stal. Największe zasługi pod rozpracowanie Petera położyli właśnie bracia Jopowiczowie, którzy po upływie kilku tygodni złożyli stosowny raport dowództwu. Peter mieszka w budynku gestapo za kościołem parafialnym. Od czasu do czasu spaceruje po ulicach miasta, ale zawsze w towarzystwie innych gestapowców. Jeździ odkrytym Mercedesem. Przychodzi również w towarzystwie swoich kompanów do restauracji Skwarka na kieliszek alkoholu. Jest częstym bywalcem w dzielnicy Nürnberg przy ulicy Wschodniej, gdzie odwiedza często Volksdeutschkę Hertę Liermann. Podczas spacerów Peterowi najczęściej towarzyszył niejaki Johann Hansel, zwany przez miejscowych Hansem. Obaj Niemcy posiadali 2 owczarki, którymi bardzo chętnie szczuli miejscową ludność. Psy były tak znienawidzone i stanowiły takie zagrożenie, że postanowiono je otruć za pomocą trucizny umieszczonej w kawałku kiełbasy. Fortel ten okazał się jednak nieskuteczny. Mimo ciągłej obstawy i obecności psów, Max Peter zdecydowanie bał się o swoje życie. Przeczuwał, że może być szykowany na niego jakiś zamach, czego najlepszym przykładem było to, że regularnie zmieniał drogi przejazdu. Gdy z kolei udawał się na egzekucję do pobliskiego Lasu Wełeckiego, miejsca kaźni wielu Polaków, robił to zawsze w towarzystwie żandarmów, siadając wraz z nimi w samochodzie ciężarowym. Sytuację nie poprawiał ubiór Petera, po którym można byłoby go poznać. Czasami oczywiście był ubrany służbowo, niejednokrotnie jednak zmieniał ten ubiór na szare garnitury, których miał dużo i za sprawą których nie wyróżniał się spośród tłumu. Za kluczową informację potraktowano więc tę dotyczącą miłosnych kontaktów Petera. Po stosownych dyskusjach podjęto bowiem decyzję o tym, że zbrodniarz zostanie zlikwidowany w okolicach mieszkania Liermanowej. Tym samym stało się ono celem obserwacji jakowców. Natrafiono jednak na kilka problemów. Po pierwsze okazało się, że Liermanowa wzorem gestapowców również ma psa, który napędził pewnego dnia strachu akowcom. Wróciła również kwestia ubioru tudzież wyglądu Maxa Petera. Otóż żołnierze Armii Krajowej byli święcie przekonani, że oto mają przed sobą Petera, a okazało się, że to inna kanalia, Volksdeutsch Jan Badek, którego żołnierze zastrzelili. Dowództwo zauważyło, że aktualna grupa jest zbyt rozkojarzona, a przede wszystkim spalona. Tym samym wytypowano 4 innych żołnierzy, którzy nie pochodzili z Buska-Zdroju. Byli nimi dowódca grupy Michał Lasak, pseudonim Kaczmarek, oraz Jan Grochowski, pseudonim Śmietana, Piotr Pałys, pseudonim Kruk i Hieronim Stężowski, pseudonim Rybiarz. Nastąpił kolejny okres rozpracowań, który pozwolił przystąpić do akcji z początkiem lipca. Pierwszą próbę likwidacji podjęto 9 lipca. Według wywiadu Armii Krajowej Max Peter tego dnia miał wracać z kąpieli siarczanej, a żołnierze Armii Krajowej mieli go zlikwidować po drodze do jego domu, który znajdował się przy ulicy Kościelnej. Żołnierze prawie celowali do Petera, lecz ten zniknął w tłumie ludzi, którzy opuścili kościół po mszy. Nie zraziło to jednak dywersantów, którzy kolejną próbę przeprowadzili 3 dni później. 12 lipca 1944 roku w okolicach południa do żołnierzy Armii Krajowej dotarła informacja o tym, że Max Peter ponownie przechadza się po ulicach Buska-Zdroju. Tym razem towarzyszył mu Bronisław Kühn, również gestapowiec. Informację tę przekazali zakonspirowani pracownicy Parku Zdrojowego, a mówiąc precyzyjnie, matka Mariana Wojnakowskiego, jednego z lokalnych żołnierzy Armii Krajowej. Czym prędzej wodnik, bowiem takim pseudonimem posługiwał się Wojnakowski, przekazał informację Irenie Siwczyńskiej, pseudonim Powsinoga, oraz Stefanowi Kuzowi, pseudonim Kowadło. Dzięki nim informacja dotarła do Zdzisława Jopowicza, pseudonim Stal, który poinformował likwidatorów, że mogą przystąpić do akcji. Polacy niezwłocznie podzielili się na 2 grupy i wyruszyli do miasta w celu odnalezienia Niemców. Jak się okazało, spacerowali po rynku i kierowali się w stronę pobliskiego parku. Nie czekając na nic, akowcy ruszyli w ich kierunku.
Gdy znaleźli się wystarczająco blisko, Jan Grochowski, pseudonim Śmietana, wyciągnął broń i strzelił Peterowi w plecy, co powtórzył również Piotr Pałys, pseudonim Kruk. Mimo otrzymania 2 strzałów Peter nie upadł, lecz ruszył w kierunku budynku spółdzielni rolniczo-przemysłowej, gdzie pracowała jego kochanka Herta Lirman, aby się tam schronić. Nie było na to jednak szans. Kruk i Śmietana nie zrezygnowali z polowania na Niemca, aż w końcu trafili go w głowę, po czym ten padł na ziemię. Śmietana czym prędzej przystąpił do rewizji, która wykazała, że Peter miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Jeśli chodzi o Bronisława Kühna, to prawdopodobnie został on postrzelony podczas akcji, ale z racji tego, iż nie stanowił jej głównego celu, Polacy postanowili go nie gonić. Bronisław Kühn tym samym przeżył akcję. Nie do końca wiadomo, co się z nim później działo. Jedni twierdzą, że uciekł z Buska, inni zaś podawali, że dalej w nim mieszkał i z gorliwością wypełniał wszystkie rozkazy. Co interesujące, mimo strzałów do akcji nie włączyła się grupa niemieckich żołnierzy, którzy znajdowali się nieopodal. Postanowili oni zabarykadować się w budynku poczty. Nie uchroniło to jednak Polaków od gniewu Niemców, którzy przystąpili do odwetu kilka dni później. Akcja likwidacyjna Maxa Petera, jakkolwiek zasługuje na pełne uznanie, podobnie jak wiele innych tego typu działań, sprowadziła represje na mieszkańców. 19 lipca 1944 roku Gestapo wywiozło do Lasu Wołeckiego 29 więźniów, których następnie brutalnie zamordowano. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Justynę Stopińską, a ponadto panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Rudolfa Miczkę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno i Krzysztofa Piekarskiego. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.